Witam serdecznie. W tym filmie zaprezentujemy Wam obsługę sterownika pompy ciepła Rotenso WindMe. Omówimy podstawowe funkcje i ich znaczenie dla pracy układu pompy ciepła. Zapraszam. Na początku parę słów na temat ekranu głównego sterownika pompy Rotenso WindMe. Naszym oczom ukazuje się szereg parametrów. Z lewej strony widzimy aktualną temperaturę pierwszego obiegu grzewczego. Na środku widzimy aktualną temperaturę zbiornika ciepłej wody użytkowej, natomiast z prawej strony naszym oczom ukazuje się aktualna temperatura zewnętrzna. Pierwszy z przycisków to przycisk wyboru trybu pracy, gdzie mamy możliwość aktywacji pracy urządzenia w wybranych trybach, gdzie słoneczko oznacza tryb grzania, śnieżynka tryb chłodzenia, a kranik oznacza ciepłą wodę użytkową. Gdy ikona słoneczka jest w kwadracie, informuje nas to o tym, że urządzenie pracuje właśnie w trybie centralnego ogrzewania. Gdy natomiast ikona kranu jest w kwadracie, jest to jednoznaczna informacja, że urządzenie pracuje w trybie ciepłej wody użytkowej. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób możemy określać zadaną temperaturę zarówno dla trybu centralnego ogrzewania, jak i dla trybu ciepłej wody użytkowej. W tym celu klikamy przycisk do góry, następnie określamy docelową temperaturę dla obiegu centralnego ogrzewania. Zatwierdzamy ją przyciskiem potwierdź. Następnie w taki sam sposób dokonujemy tego dla trybu ciepłej wody użytkowej. Kolejny z klawiszy funkcyjnych to zębatka, która daje nam możliwość edycji ustawień użytkownika. Po naciśnięciu zębatki widzimy aktualną godzinę. Klikając przycisk potwierdź mamy możliwość edycji. Określamy dzień tygodnia, przyciskiem potwierdź zatwierdzamy, przechodząc następnie do określenia aktualnej godziny oraz minut, co też potwierdzamy przyciskiem potwierdź. A teraz pokażę Wam, w jaki sposób możemy ustawić harmonogram dla trybu ciepłej wody użytkowej. By wejść w możliwość edycji tego parametru, dwukrotnie naciskamy zębatkę. Przechodzimy do parametru numer 1 i przytrzymujemy przycisk potwierdź do momentu, dopóki ikona timera nie przestanie migać. Teraz będziemy określać godzinę i datę rozpoczęcia obowiązującego przez nas, ustawionego przez nas harmonogramu. Naciskamy przycisk w dół i określamy dzień tygodnia. Zatwierdzamy przyciskiem w dół, przytrzymując go przez parę sekund. Teraz określamy godzinę rozpoczęcia ustawionego przez nas harmonogramu. I wybór zatwierdzamy przyciskiem w dół. Następnie określamy minuty. Zatwierdzamy przyciskiem w dół. Następnie będziemy określać godzinę wyłączenia obowiązującego harmonogramu. Znowu przytrzymujemy klawisz w dół, wyświetla się informacja OFF. Jest to dla nas jednoznaczny sygnał, że określamy godzinę wyłączenia obowiązującego harmonogramu, a zatem znowu określamy godzinę, zatwierdzając przyciskiem w dół. Określamy tym samym sposobem określamy minuty. Cały harmonogram zatwierdzamy przyciskiem potwierdź. Od tego momentu pompa ciepła w trybie ciepłej wody użytkowej będzie pracować w odniesieniu do ustawionego przez nas harmonogramu. Jak wspominałem, zębatka służy nam do wejścia w ustawienia użytkownika. Tą zębatkę również wykorzystujemy do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi możliwymi do ustawienia parametrami. A zatem wybranie parametru numer 2 daje nam możliwość aktywowania lub dezaktywowania wbudowanej pamięci wewnętrznej w urządzenie, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. Domyślnie ta funkcja jest włączona, a zatem urządzenie po zaniku napięcia, gdy to napięcie z powrotem się w urządzeniu pojawi, rozpocznie pracę w ostatnim zapisanym trybie. Parametr numer 3 informuje nas o aktualnym stanie połączenia naszej pompy ciepła z aplikacją na smartfonie. Cyfra 4 oznacza, że urządzenie jest prawidłowo połączone z aplikacją. Szczegółowe informacje, jak skonfigurować sterownik z aplikacją na smartfona, znajdziemy w instrukcji obsługi. Parametr 4 daje nam możliwość wymuszenia pracy wbudowanej pompy obiegowej w trybie odpowietrzania. Czyli przy pomocy wbudowanej w urządzenie pompy obiegowej mamy możliwość odpowietrzenia całej instalacji hydraulicznej. Co istotne, przy pomocy strzałek góra-dół możemy ten wspomniany tryb aktywować. Parametr 0 informuje o tym, że ten tryb jest nieaktywny, natomiast przechodząc na parametr numer 1, następnie zatwierdzając go przyciskiem potwierdź, wymuszamy pracę pompy obiegowej w trybie odpowietrzania. Piąty parametr, czyli możliwość aktywacji funkcji Eco oraz funkcji Away. Funkcja Away
na pewno przydaje się nam w sytuacji, gdy urządzenie realizuje pracę podczas naszej dłuższej nieobecności. Sama funkcja Eco oraz funkcja Away pozwala nam zmodyfikować parametry załączenia oraz wyłączenia urządzenia w trybie centralnego ogrzewania. Co istotne, parametry te modyfikuje autoryzowany serwisant na etapie pierwszego uruchomienia urządzenia. Parametr numer 6, czyli nic innego jak możliwość aktywacji trybu nocnego. Co istotne, sama aktywacja trybu nocnego powoduje przede wszystkim ograniczenie częstotliwości pracy sprężarki, a zarazem urządzenie staje się o wiele cichsze i generuje przy tym mniej hałasu. Po wejściu w parametr numer 6, zmieniając wartość tego parametru na 1, w konsekwencji naciskając przycisk potwierdź, określamy godzinę rozpoczęcia obowiązywania trybu nocnego. Zatwierdzając wybraną godzinę przyciskiem potwierdź, określamy minutę. Kolejne naciśnięcie przycisku potwierdź to określenie godziny zakończenia, a także minuty, co w efekcie potwierdzamy zapisując przyciskiem potwierdź. 7. parametr daje nam możliwość określenia docelowej temperatury dla trybu dezynfekcji zbiornika ciepłej wody użytkowej. Możliwość edycji tego parametru to zakres od 60 do 70 stopni, domyślna wartość wynosi 60 i jest ona w zupełności wystarczająca do zabezpieczenia zbiornika przed namnażaniem się bakterii Legionelli. Parametr 8 związany jest z ustawieniem harmonogramu przeprowadzania przez urządzenie trybu dezynfekcji zbiornika ciepłej wody użytkowej. Wejście w możliwość edycji harmonogramu dla dezynfekcji zatwierdzamy przez przytrzymanie przycisku potwierdź. Następnie uzyskujemy możliwość wybrania dni tygodnia, w których ten proces dezynfekcji ma się odbywać. Przy pomocy strzałek góra-dół określamy dni tygodnia, a wybór zatwierdzamy przytrzymując przycisk w dół. Następnie określamy godzinę rozpoczęcia trybu dezynfekcji. Przytrzymując przycisk w dół, przechodzimy do określenia minut rozpoczęcia tego procesu. Całość zatwierdzamy naciskając przycisk potwierdź. Od tego momentu urządzenie będzie cyklicznie przeprowadzać proces dezynfekcji na podstawie ustawionego przez nas harmonogramu. Ostatni z parametrów to blokada rodzicielska. Daje nam ona oczywiście możliwość blokady sterownika przed dostępem do niego osób postronnych. By tą blokadę włączyć, należy przejść do parametru 9 i wartość ustawiamy przy pomocy strzałki do góry na 1. Zatwierdzamy przyciskiem potwierdź i od tego momentu sterownik jest w blokadzie rodzicielskiej. By tą blokadę zdjąć, należy dwukrotnie nacisnąć zębatkę. Ostatnią z funkcjonalności sterownika jest możliwość odczytu aktualnych parametrów pracy. W tym celu używamy przycisku lupki. Przy pomocy strzałek góra-dół możemy przechodzić między odczytywanymi parametrami. Tak dla przykładu, parametr pierwszy jest to docelowa temperatura dla obiegu centralnego ogrzewania. Parametr numer 2 określa nam docelową temperaturę dla zbiornika ciepłej wody użytkowej. Parametr 3 aktualna temperatura pomieszczenia, ponieważ sterownik posiada wbudowany czujnik temperatury pokojowej. 4. parametr to moc znamionowa jednostki wyrażona w kilowatach. 5. parametrem jest docelowa częstotliwość pracy sprężarki, natomiast parametr 6 określa aktualną częstotliwość pracy sprężarki. 7. parametr to przepływ wody przez urządzenie wyrażony w metrach sześciennych na godzinę. 8. parametr informuje nas o aktualnie produkowanej mocy grzewczej. 9. określa temperaturę wymiennika jednostki zewnętrznej. 10. temperaturę otoczenia, temperaturę zewnętrzną. 11. temperaturę tłoczenia sprężarki. 12. parametr określa natomiast aktualną temperaturę modułu inwertera. 13. to kąt otwarcia zaworu rozprężnego. Parametr 14 informuje nas o aktualnej prędkości wentylatora w jednostce zewnętrznej. Parametr 15 informuje nas o aktualnym prądzie pobieranym przez urządzenie, a parametr 16 o aktualnym napięciu. Parametr 17 natomiast informuje nas o aktualnej temperaturze układu elektronicznego. Parametr 18 oraz 19 informują nas o
powodach ograniczenia częstotliwości pracy sprężarki. Ta sytuacja ma miejsce w mocno specyficznych warunkach, natomiast gdy nie występują powody ograniczania sprężarki, oba parametry wyświetlają wartość 0. Parametr 20 informuje nas o temperaturze wody wracającej do pompy ciepła. 21 parametr natomiast informuje nas o aktualnej temperaturze wody wychodzącej z wymiennika płytowego. Natomiast parametr informujący nas o aktualnej, rzeczywistej temperaturze wody wychodzącej na układ hydrauliczny to parametr numer 22. Informacje na temat aktualnej temperatury pomieszczenia znajdziemy pod parametrem 23. 24 natomiast informuje nas o aktualnej temperaturze w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Gdy do układu elektronicznego pompy ciepła mamy podłączoną drugą strefę grzewczą lub dodatkowe źródło ciepła, jak na przykład kocioł gazowy, pod parametrami 25 oraz 26 wyświetlane są aktualne wartości temperatur. 27 to aktualne zapotrzebowanie na moc grzewczą urządzenia. 28 jest to parametr aktualnej prędkości obrotowej wbudowanej pompki obiegowej. Natomiast pod parametrem 29, 30 oraz 31 użytkownik otrzymuje informacje na temat historycznych lub aktualnie występujących kodów błędu. Parametry od 32 do 45 informują użytkownika o aktualnym stanie pracy dodatkowych komponentów, które mogą być podłączone do pompy ciepła oraz komponentów, w które urządzenie jest wyposażone fabrycznie. Są to takie elementy jak dodatkowa grzałka wspomagająca, grzałka karteru sprężarki, grzałka tacy ociekowej, pompki obiegowe, zawory przełączające oraz zawory mieszające. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odczytania dodatkowych parametrów użytkownik znajdzie w instrukcji obsługi. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że przygotowany przez nas materiał pomoże użytkownikom obsługiwać pompę ciepła Rotenso WindMe. Gorąco zachęcam Was do komentowania i śledzenia naszych profili społecznościowych. Do usłyszenia.